Cześć kochani, jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj? Dzisiaj powiemy o o tutaj panu, o tej całej koronce szalonej i tak dalej, która narobiła nam tyle różnych problemów. A w gruncie rzeczy może to nie to, nie ta cała koronka, tylko ile ludzie ludziom narobili problemów, ludzie ludziom zgotowali ten los. Jak powiadała pani Zofia Naukowska, w swojej książce Medaliony. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Historia ciągle zatacza koło, ciągle... Kiedyś ukułam taką w ogóle takie powiedzenie, jak pracowałem w szkole, byłem dyrektorem dużej szkoły, miałem między innymi kilku historyków, między innymi tam była jedna pani, która historyczką oczywiście była i tak dalej, uczyła historii. I ja mówiłem, Danusia, wiesz co, historię uczysz, historia niczego nas nie uczy. Nie, nie, no coś, ja mówię, Danusia, też znam troszeczkę historię i będę się upierał, że ludzkość ciągle popełnia te same błędy, błędy jako całość ludzkości, że są wodzowie różni, przeróżni, mianujący się wodzami i jest całe stado, że tak powiem. Większość z tego stada to są no, bezmyślni, często bezmyślne istoty, które dają się prowadzić, które dają się ogłupiać. Część z kolei się buntuje, szuka prawdy i tak dalej, i tak dalej, ale ponosimy w związku z tym potężne koszty. Toczą się ciągle wojny, jakby poprzednie wojny nas niczego nie nauczyły. Kraje, które uczestniczyły kiedyś w wojnach kilkadziesiąt lat temu, które potrafiły stracić kilkadziesiąt milionów istnień, wypowiadają, znaczy napadają na innych i tak dalej. Ciągle to samo trwa. Wywoływane są przeróżne rzeczy, straszy się ludzi przede wszystkim różnego rodzaju pandemiami, jakby te pandemie już nie były, nie istniały. Mamy pandemię na przykład w Polsce chorób układu krążenia. 140 tysięcy ludzi umiera w Polsce na choroby układu, z powodu chorób układu krążenia. 100 tysięcy ludzi umiera z powodu nowotworów. I co? I dalej się leczy się tymi samymi metodami, nie poszukuje się przyczyn, nie zwalcza się przyczyn, tylko szuka się cudownych pigułek. Już gdzieś tam w internecie, w artykuły, już wymyślono lek na raka. Przepraszam bardzo, ale tych nowotworów, bo to raka, nowotwór to się niby jest to samo, ale to nie do końca jest to same, bo każdy rak jest nowotworem, nie każdy nowotwór jest rakiem, ale to już mniejsza z tym. I jest sprawa taka, że już wymyślono coś, ale przepraszam bardzo, tych nowotworów jest kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. I co, ten sam lek będzie działał na ten sam nowotwór? A więc oszukuje się nas na potęgę. Na badania idą potężne pieniądze, granty, nie granty. Naukowcy są władnięci, myślą, coś stwarzamy dla ludzkości, ale tak prawdę mówiąc, potem się okazuje, że to psu na budę. Znowu coś się poznało, a chodzi o to, żeby badać, badać. Ja nie mam nic przeciwko badaniu, chowaj Boże. Tylko mam na myśli to, jakie z tego mamy efekty. Efekty. Bo kiedyś stwierdzono, że istnieją bakterie. Wyprodukowaliśmy antybiotyki. No i co? I okazuje się, że dzisiaj zaczęliśmy tak szeroko stosować antybiotyki, nauka, medycyna, że bakterie się odporniły. Powstały superbakterie. Nie wiadomo jakie tłuc. Okazało się, że znalazły się wirusy. I co? No i nie wiadomo tak prawdę mówiąc, co to jest ten wirus. Bo to nie jest jakby istota żywa, jak bakteria. Ze wszystkimi cechami, powiedzmy, jakby istoty żywej. To jest właśnie ten problem. I jakaś wiara w jakieś cudo, magiczne leki i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem, a wiara oczywiście, że coś tam tutaj, jak my zastosujemy, to już będziemy uzdrowieni, to już będzie zabezpieczenie przed rakiem, na przykład przed rakiem trzonu szyjki męczycy, HPV. No to już się postuluje szczepić dzieci, dziewczynki i chłopców. Dlaczego chłopców? Bo oni są nosicielami, więc trzeba tam u nich zabić te wirusy. Bzdura nad bzdurami. I porozmawiajmy sobie dzisiaj o wirusach, bo dzisiaj główny inspektor sanitarny kraju znowu straszy nam niejaki pan Grzesiowski, postać skompromitowana w tej całej plandemii.
do cna, straszy nas nową pandemią. Już teraz krzyczy 50 000 zachorowań na grypę. Tak, dużo ludzi choruje na grypę. Zdarzyły się przypadki śmierci, bo się zdarzają. W czasie tak zwanej grypy hiszpanki umarło 18 milionów w Europie ludzi. Ale czym ona została spowodowana, ta hiszpanka? Czy nie została przypadkiem celowo wywołana? Zwłaszcza, że chodziło o żołnierzy na froncie, ludzi, którzy byli osłabieni, toczyła się wojna, niedożywieni itd., itd. Cudowne remedium, znowu cudowne eliksiry pomogą, jeżeli nie zadbamy o moc naszych układów odpornościowych, a trzeba zrozumieć najpierw, co to jest układ odpornościowy i ja u siebie o tym mówię również w audycjach, które są na tym kanale, co to jest moc układu odpornościowego, to wszystko staje się jaśniejsze. Tymczasem cała ta chucpa potworna, która kosztowała życie ponadwymiarowych, ponad 200 000 zgonów, rozpacz bliskich, którzy nawet nie mogli pożegnać swoich umierających, umarłych bliskich, gdzie pozamykano szkoły, gdzie pozamykano zakłady pracy, gdzie zabraniano nawet do wychodzenia do lasu, do parków i tak dalej, gdzie próbowano zamknąć nas w blokach i w klatkach, a często sąsiad lub ktoś z rodziny był naszym kapo, strażnikiem obozowym, gdzie jedni drugich ścigali, gdzie kurde maseczka, szmata, knebel. Ja to wszystko też przeżyłem, jak wielu z was. Nie było dnia, żebym nałożył tu szmatę na twarz. Przez cały okres COVID-u uczestniczyłem w wielu demonstracjach. Byłem raz zamknięty przez policję, ale to już mniejsza z tym. No way, no pasaran, czyli basta, precz z tym draństwem. I dzisiaj, kochani, powiemy sobie na temat tej całej, między innymi koronki, na temat wirusów. Jak to z nimi jest? Czy możemy dać radę, czy nie? W czasie tej całej chucpy przemyski lekarz dr Bodnar leczył, bo sam zachorował na koroneczkę, wyleczył się amantadyną. A co robiła amantadyna? Odkwaszała komórkę. Ale czyli zalkalizował swój organizm. W czasie tej całej chucpy prowadziłem również szkolenia. Będę się jak mądrzył troszeczkę, chwalił się, ale to są fakty. Prowadziliśmy szkolenia, robiłem wykłady stacjonarne, ukrywaliśmy się po hotelach, małych hotelach. Po prostu robiłem również wykłady na temat właśnie wirusów, jak można przejść bez jakichś większych problemów, alkalizacja organizmu. Mówiło o tym wielu lekarzy w Polsce, naukowców. Oni byli, oni nie mieli odpowiedniej wiedzy oczywiście. To, co mówili, było nienaukowe. Okazało się, że wielu z nich, z tych lekarzy, bardzo dobrych lekarzy, okazało się szurami, foliarzami, zwolennikami teorii spiskowych. Mówił o tym nieodżałowanej pamięci dr Zbigniew Hałat, który odszedł tak trochę niespodziewanie, bardzo niespodziewanie. I co? I nic. I dalej jest chucpa. Pamiętam w Warszawie podczas jednej z takich licznych demonstracji jakiś tam człowiek stał na balkonie w czarnej szmacie i przepraszam za gest, ale pokazywał z góry z 4. piętra nam idącym o takie dwa faki. No cóż, śmieliśmy się, pozdrawialiśmy go serdecznie. Nieszczęśliwy człowiek. Znaczy inaczej, szczęśliwy. A kto jest szczęśliwy? Wariaci albo ci, którzy są nieświadomi. No i sprawa załatwiona. I teraz dzisiaj, dlaczego akurat ten temat, wirusy APH? Oprzemy się na badaniach naukowych, a myślę, że jeszcze kilka audycji temu poświęcę, przynajmniej z dwie. Jak się zabezpieczyć skutecznie przed wirusami? Kochani, alkalizacja. Odkwaszajcie się. I żebyśmy się dobrze zrozumieli. Alkalizacja to nie tylko branie tutaj jakichś preparatów, ja akurat biorę taki preparat, codziennie na przykład 25-30 takich drażetek,
O, takie tutaj mam. Tak pokażę wam. O, mam nadzieję, że to jest widoczne. Łykam to, odkwaszam się, alkalizuję. To są wodorowęglane i cytryniane wielu pierwiastków. To jest glukonian miedzi, który wspaniale działa na, między innymi na cerę, buduje kolagen, a więc lepiej człowiek wygląda, nie ma, nie powstają tak silnie zmarszczki i tak dalej. I zaraz zakałopuczkałem się, o czym chciałem mówić. A, o alkalizacji. Dlaczego alkalizacja, dlaczego wysokie pH może zabezpieczyć nas przed wirusami? Przed wszelkimi wirusami. I czy to jest grypa, czy to jest koronka. A na temat koronki już w latach 70. powstały prace świetnych polskich lekarzy, którzy mówili, że to nie jest nic takiego szczególnego, tylko trzeba zadbać o wysoką moc układu odpornościowego, a tego się nie da zrobić jedynie przez stosowanie cudownych eliksirów. I zaraz, kochani, wyciągniecie wnioski sami. Będzie znowu artykuł naukowy, może niełatwy w odbiorze, ale postaram się tam pewne fragmenty, skupić się na pewnych fragmentach i wytłumaczyć, o co chodzi. Żeby zrobić taki wstęp do tego artykułu, to trochę na temat pH najpierw, dlatego że wielu z Was już wie, o co chodzi, ale zdarzają się nowi goście na tym kanale, więc wytłumaczę, o co chodzi. Otóż, słuchajcie, istnieje coś takiego jak potencja hydrogenii, pH, potencja hydrogenii, potencja jonów wodorowych. Jest skala pH od 1 do 14. Jeżeli jakiś roztwór ma pH o wartości 1, to tam są same jony wodorowe. Jeżeli jest roztwór o potencjale 14, pH 14, to tam same są jony wodorotlenowe, OH. Czyli same alkalia, ługi, zasady, a po drugiej stronie same kwasy. W organizmie musi być równowaga między czynnikami kwaśnymi, czynnikami zasadowymi. I tak na przykład pH krwi powinno zawierać się w granicach między 7,35 a 7,45. Wtedy funkcjonujemy prawidłowo, żyjemy. Jeżeli pH krwi spadłoby poniżej 7, do poziomu 7,1, 7,0 jest śmierć człowieka. A więc trzeba w tych granicach 7,35, 7,45 utrzymywać poziom tego całego pH. Z drugiej strony mamy oczywiście w organizmie różnego rodzaju inne płyny, nie tylko krew. Jest ślina, jest limfa, są hormony, są enzymy, jest jest płyn mózgowo-rdzeniowy, jest sperma i tak dalej, i tak dalej. Więc tych płynów jest dużo, jest masa narządów, każdy narząd może mieć nieco inne swoje pH i to wszystko ma być w równowadze. Jak świetna orkiestra dyrygowana przez dyrygenta, każdy ma inny ton i tak dalej. Wszystko jest w równowadze. Wibracje tych narządów, wszystko jest w równowadze. Natomiast ważne jest, że może dojść do tak zwanej acydemii, czyli zakwaszenia krwi. I wielu lekarzy, tu nawet na YouTubie mówi wówczas, jeżeli następuje zakwaszenie krwi, to mamy do czynienia z kwasicą metaboliczną. Nie, to jest nieprawda. To nie jest kwasica metaboliczna, tylko to jest kwasica krwi. Natomiast kwasica metaboliczna dotyczy przekwaszenia tkanek organizmu, czyli zakwaszenia tak zwanego interstycjum, czyli przestrzeni międzykomórkowych, płynów, w których pływają komórki. Wielokrotnie o tym mówię. Jak dziecko w wodach płodowych, jak ryby w oceanie. I z tych przestrzeni, z tych struktur organizm, komórki pobierają pokarm i wydalają do tej przestrzeni produkty odpadowe. Organizm oczywiście czyści to. Natomiast jeżeli my spożywamy jedzenie pełne toksyn, pestycydów, barwników, spulchniaczy, polepszaczy, mikronanoplastiku i tak dalej, osłabiony glifosat, organizm się zatruwa. Wszystkie toksyny mają charakter kwasów. Powstaje coraz więcej jonów wodorowych i następuje zakłócenie równowagi kwasowo-zasadowej na rzecz czynnika kwaśnego, kwasowego. Coraz więcej jest jonów wodorowych, które niszczą, powodują po prostu destrukcję organizmu. Odpowiadają między innymi za bóle, bo one drażnią zakończenia nerwowe
i powstaje ból, na przykład stawów i tak dalej, i tak dalej. I teraz chodzi o to, że w jaki sposób stwierdzić, czy jesteśmy zakwaszeni, czy nie. Wystarczy, że będziemy na przykład badać przez jakiś tam okres czasu, na przykład przez tydzień, półtora, dwa, poranny mocz. Z tym, że kładziemy się wieczorkiem, załóżmy 22, rano wstajemy, pierwszy poranny mocz, środkowy strumień moczu, siusiamy na specjalny papierek lakmusowy, ten papierek albo zmieni barwę, albo nie. Czy ja tutaj mam gdzieś papierki? Nie, no właśnie nie przygotowałem, ale to nic, to trudno. I teraz jest sprawa taka, że w zależności od barwy, na przykład jest bardzo żółta, to pH może być 5, 5,2 lub granatowa 7,7,4 lub nieco więcej. Teraz chodzi o to, że u zdrowego człowieka to pH porannego moczu ma być alkaliczne. Czyli papierek taki będzie granatowy zazwyczaj, chociaż różne są papierki, czyli pH ma być 7, 7,1, 7,2, 7,4 ewentualnie. Norma pH porannego moczu zamyka się w przestrzeni od 4,8 do 8 lub od 4,6 do 8,2 w zależności od laboratoriów, ale to są takie przykłady. I teraz trzeba powiedzieć, że skalę pH jest skalą logarytmiczną. W skali liniowej mamy 1, 2, 3, 4, czyli wzrost o 1 lub spadek o 1. W skali pH, czyli skali logarytmicznej, mamy wzrost albo 10 razy więcej, albo 10 razy mniej. Czyli na przykład, jeżeli mamy pH 5 i pH 6, to piątka jest 10 razy silniejszym kwasem od szóstki. Jeżeli mamy siódemkę, to szóstka jest 10 razy silniejszym kwasem od siódemki. Ale tu jest 10 razy 10, czyli piątka jest 100 razy silniejszym kwasem od siódemki. Więc dlatego nawet 1/10 ma swoje znaczenie. I w związku z tym jest skala pH opracowana w sposób statystyczny, czyli nie ma to nic wspólnego z fizjologią organizmu. Jak ją się ustala? Bierze tysiące badań próbek porannego moczu, układa się tak zwaną krzywą Gaussa, skreśla się skrajnie niskie, skrajnie wysokie, z całej reszty robi się tak zwaną średniówkę, medianę. I to ma być norma. Przecież ona nie ma nic wspólnego z fizjologią. I jeżeli ktoś ma 4,8, to jest potwornie zakwaszony. I teraz zauważmy, jeżeli mamy mocz pH 5, a powinniśmy mieć 7, to znaczy jesteśmy 100 razy silniej zakwaszeni w stosunku do tego, co jest normą fizjologiczną, wtedy, kiedy organizm powinien pracować jak potrzeba. I tak to funkcjonuje przez kilkadziesiąt lat. Dochodzi do wyczerpania wszelkich rezerw, tak zwanych buforowych. Jedynie pH krwi jest bronione, chronione. Organizm w związku z tym będzie wyczerpywał wszystkie składniki mineralne, które będzie czerpał z włosów, zębów, z kości, z paznokci, z mazi stawowej, z chrząstek, żeby tylko bronić pH krwi. Ale w ten sposób wszystkie inne komórki i narządy będą pozbawione składników mineralnych. Dlatego trzeba je dostarczać z zewnątrz, bo w dzisiejszym jedzeniu, produktach do jedzenia nie jesteśmy w stanie tego dostarczyć. I to jest bardzo proste. To nie jest, kochani, tylko teoria, ale to jest moja praktyka wieloletnia. Bo pracuję, zajmuję się, wielu z Was już wie, specjalnym kompleksowym wspomaganiem metabolicznym organizmu, który bazuje na specjalnie dobranych suplementach bardzo wysokiej jakości, wieloskładnikowych, naturalnych. Zaznaczam, nie jestem lekarzem, nie zajmuję się leczeniem. Kompletnie. Ta metoda też w sensie medycyny konwencjonalnej nie jest żadną terapią leczniczą, absolutnie. To jest wspomaganie organizmu, oczyszczanie, odkwaszanie, dożywianie komórek. I tylko tyle, i aż tyle. No i dobrze, ale jak się to ma do naszego tematu? Otóż, kochani, trzeba zacząć mówić o wirusach. No tu macie taki właśnie przykład tej całej kolonki, czyli wirus. To jest taka jakby kuleczka. Z zewnątrz jest osłonka lipidowo-białkowa, czyli tłuszczowo-białkowa, taka błona. Akurat w przypadku kolonki są jeszcze to takie wypustki i tak dalej. Wewnątrz jest tak zwany kapsyd. W tym kapsydzie jest zamknięte
zamknięta informacja, albo DNA, jeżeli to są wirusy DNA, lub RNA, czyli kwas rybonukleinowy, czyli te zawierające informacje. I teraz, jeżeli taki wirus się dostaje do nas, do wnętrza, a w jaki sposób? Na przykład mamy popękane, poranione dłonie, albo chcemy się dezynfekować, na przykład jakimiś preparatami alkoholowymi, które wysuszają dłonie, a jak wysuszają, to są mikropęknięcia. I te preparaty miały na stacjach na przykład paliwowych, były wszędzie, w każdym sklepie, że dezynfekuj ręce, no to wysuszam te dłonie, powstają mikropęknięcia i jeszcze łatwiej wirus się przedostaje. Wirus może się przedostać przez narząd wzroku, oczy, przez śluzówkę nosa, ale w śluzówce są na przykład, jest enzym lizozym, który rozpuszcza ściany bakterii, no ale wirus się może dostać. Dobrze, dostał się do organizmu. Dąży do wylania swojego wnętrza, czyli tego kapsydu, do naszych komórek. A więc przyczepia się na przykład, o, załóżmy, to jest nasza komórka, tu jest ten kapsyd, chce się przykleić, przykleja się i czeka teraz na okoliczność, kiedy jego otoczka się rozpuści i wyleje wnętrza do naszej komórki, zainfekuje ją i wtedy dopiero się powiela. I ten wirus nie może żyć bez żywiciela, czyli naszych komórek. Jeżeli nie ma możliwości rozwoju, replikacji, no to po prostu rozpadnie się po pewnym czasie. I teraz, kiedy ta otoczka lipidowo-tłuszczowa ulega jakby zniszczeniu, anihilacji, ta zawartość może się wylać. Wtedy, kiedy wirus jest w otoczeniu kwaśnym. Czyli ten kwas tak jakby, przepraszam za taką trochę łopatologię, za spłycenie tego tematu, tak jakby rozpuszcza tą błonę i zawartość tego wirusa infekuje komórkę. Natomiast jeżeli jest wysokie pH przestrzeni międzykomórkowych, czyli inaczej, jak dziecko w wodach płodowych matki pływa, a przy okazji, wiecie jak jest pH wód u zdrowej kobiety wód płodowych, jak wód oceanicznych, na poziomie 8,3-8,4. Czyste. Dzisiaj bardzo często kobiety mają pH wód płodowych na poziomie 7,9. To jest ciągle jeszcze alkaliczne, ale już te wody często są cuchnące, mają brzydki, po prostu ciemny kolor, barwy, zazielenione lub naprawdę bardzo ciemne i tak dalej. A jak mówią lekarze, ta barwa powinna być no, taka perłowa nieco, woń powinna być neutralna i tak dalej. A więc zobaczcie, o co tu chodzi. I dziecko pływa w płynie alkalicznym, zasadowym. W tym momencie nie ma problemu z zarażeniem się, z replikacją. No i dobrze. I teraz przejdźmy do artykułu naukowego. A więc alkalizujmy nasze organizmy. Jeszcze raz powtarzam, no nie będę tu pokazywał nazwy, ale jest taki fajny preparat. No. Jak ktoś chce, to może do mnie pisać, będziemy rozmawiać. Udostępnię ekran i teraz, kochani, już, a więc oprę się na... To jest oryginał, oczywiście, jak zawsze, link do oryginalnej wersji artykułu i do translacji po polsku będzie. Coronavirus and pH, pH i tak dalej, więc jak widzicie tutaj cały artykuł i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze dodatkowo mam tutaj tłumaczenie od razu i przystępujemy do... Troszeczkę poczytam, ale nie wszystko, bo to nie ma sensu wszystkiego. Są niektóre fragmenty bardzo czasami trudne, niezrozumiałe, ale zobaczymy. Więc popatrzcie, koronawirus i pH. Wiktor Zinczenko, Adriana Baryliak, Katedra Chemii Funkcjonalnych Materiałów Nieorganicznych, Instytut Fizykochemiczny imienia Bogackiego, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i tak dalej. Więc posłuchajcie, oczywiście ktoś nas z niektórych, to tam jakieś kurde Ukraina, Ruscy i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, oni mają bardzo mocno rozwiniętą naukę. Ukraińcy w ogóle przecież uczestniczyli w programach kosmicznych, potrafią budować silniki rakietowe, które później nawet Rosjanie od nich, jak już Ukraina powiedzmy odłączyła się od Związku Radzieckiego. Więc tak. Więc słuchajcie, streszczenie najpierw. W
tym artykule zbadano żywotność SARS-CoV-2, czyli koronawirusa. Wirusy typu SARS to są wirusy oddechowe i jego zależność od poziomu pH ze szczególnym uwzględnieniem różnicy między przedziałami stabilności pH dla koronawirusa i krwi ludzkiej. Krew ludzka zazwyczaj utrzymuje zakres pH około 7,35 do 7,45, podczas gdy SARS-CoV-2 wykazuje stabilność w zakresie pH od 6 do 6,5. Wtedy jest stabilny, wtedy nie ulega zniszczeniu. Badanie ma na celu wyjaśnienie krytycznej roli hemoglobiny w utrzymaniu równowagi pH i zbadaniu jej implikacji dla podatności wirusa. Słuchajcie, ja wiem, że to może być dla wielu z Was mało takie czytelne, strawne. My wyciągniemy po prostu pewne wnioski. Dalej. Wyniki podkreślają znaczenie wzmocnienia zasadowości medium, czyli tego otoczenia, w którym żyje wirus, jako środka osłabiającego wirusa. Badania przyczyniają się do zrozumienia mechanizmów zależnych od pH w infekcjach wirusowych, dostarczają cennych spostrzeżeń na potrzeby opracowania potencjalnych strategii terapeutycznych. Pandemia COVID-19, czyli SARS-CoV-2, nadal stwarza poważne wyzwania na całym świecie, a liczba przypadków i zgonów osiąga alarmujące poziomy. Na dzień 7 maja 2023 roku łączna liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła 765 milionów chorób, zachorowań, a na całym świecie zgłoszono ponad 6,9 miliona zgonów. W tym krytycznym czasie cały świat, niezależnie od poziomu rozwoju, żarliwie poszukuje rozwiązań, aby stawić czoła wyzwaniom stawianym przez COVID-19. Liczba zgonów z powodu wirusa osiągnęła już kilka milionów w ciągu ponad 3 lat i nie widać końca. To w kontekście tych tragicznych okoliczności skupiamy naszą uwagę. Społeczność globalna, obejmująca zarówno kraje wysoko rozwinięte, jak i słabo rozwinięte, intensywnie poszukuje rozwiązań pozwalających stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia pandemia COVID. Dziś opracowano i szeroko stosuje się liczne podejścia do leczenia COVID-19. Liczne badania i dowody z rzeczywistego świata pokazują, że szczepionki są skutecznym narzędziem w walce z chorobą. Ja oczywiście tutaj nie polemizuję. Mam zdanie na ten temat. Ja tylko w tej chwili czytam artykuł, a wy zachowujcie własne również oceny. Zapewniają znaczną ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby, hospitalizacjami, zgonami związanymi z COVID-19. Jednak w terminalnym stadium choroby, gdy organizm znajduje się w stanie krytycznym, szczepienie może mieć ograniczony wpływ na chorobę. W ogóle jak można szczepić człowieka, który jest chory, na przykład na nowotwór, gdzie jest kobieta w ciąży, choruje na jakieś inne, jest otyły, czyli osłabiony układ odpornościowy. Jak go można szczepić w ogóle? Ale to już mniejsza z tym. Szczepionki mają zazwyczaj zapobiegać chorobie lub zmniejszać jej nasilenie, ale nie zawsze zapewniają pełną ochronę lub leczenie w późniejszych stadiach choroby. Ważne jest również, aby zauważyć, że skuteczność szczepionek może być zmniejszona w niektórych grupach populacji, zwłaszcza u osób z osłabionym układem odpornościowym lub chorobami współistniejącymi. Oczywista oczywistość. Teraz dalej. Pewne rzeczy tutaj pominę. Jednocześnie znaczenie roli kwasowości, zasadowości tkanek w organizmie człowieka, szczególnie w natlenieniu krwi, nie zostało odpowiednio uznane. Niniejszy artykuł może służyć jako podstawa do dalszych badań eksperymentalnych i opracowania zaleceń dotyczących leczenia COVID-19, zwłaszcza w jego stadiach krytycznych. I teraz nie utlenienie, tutaj piszę, bo translator źle to tłumaczy. Utlenowanie. Tu ja troszeczkę dodam, kochani. Otóż jeżeli organizm jest bardzo silnie zakwaszony, to spada zawartość tlenu we krwi. Dochodzi do tak zwanej hipoksemii, czyli zmniejszenia stopnia utlenowania krwi w tętnicach, nie utlenienia, tylko utlenowania, nasycenia krwi tlenem,
a to przerodzi się ta hipoksemia, jeszcze raz powtarzam, zmniejszenie ilości tlenu we krwi tętniczej, tej jasnej takiej, to powoduje z kolei hipoksję, czyli zmniejszenie zawartości tlenu w tkankach. Im niższe pH, czyli wyższy stopień zakwaszenia, tym mniej tlenu. Im wyższe pH, tym więcej tlenu. Ale jeżeli więcej tlenu, to jest większa odporność organizmu, tym trudniej nas zarazić. To jest tak skrótowo. Dobrze. Co istotne, poziom natlenienia krwi, czyli stopnia utlenowania, jest ściśle powiązany z innym istotnym parametrem, znanym jako stężenie jonów wodorowych. Stężenie jonów wodorowych, czyli potencja hydrogenium, potencjał jonów wodorowych, czyli chodzi o zakwaszenie lub alkalizację. Tu pomijam pewne rzeczy, bo to już mówiłem, po prostu będziecie mieli link, to możecie sobie po prostu poczytać. Co jeszcze? Nawet niewielkie odchylenia pH o 0,3 może prowadzić do depresji układu nerwowego, a przy pH 7,11 lub niższe może skutkować śmiercią. W przypadku innych organów i tkanek dopuszczalne są szersze zakresy pH, takie jak pH 7,5 dla śliny i zauważalnie niższe niż 7 dla moczu i soku żołądkowego. Oczywiście sok żołądkowy to w momencie, kiedy trawimy na przykład białka, to może pH soku żołądkowego mieć 1,5, 2, załóżmy, ale w okresie spoczynkowym, kiedy nie trawimy, to pH soków żołądkowych to może być 4, 4,5 na przykład. Stabilność pH krwi jest utrzymywana dzięki systemowi 3 roztworów tak zwanych buforowych: węglanowego, fosforanowego i hemoglobiny. Ale to już mniejsza z tym. I teraz co tam jeszcze? Tu na razie to sobie wszystko pomijamy. Nas to nie będzie za bardzo obchodziło, bo to są takie ciężkawe rzeczy. Ale teraz uwaga, co z koronawirusem? Jak powszechnie wiadomo, koronawirus wykazuje charakterystyczną morfologię, czyli budowę przypominającą kulę z rogami i ma rozmiar od około 100 nanometrów do 120 nanometrów. 1 nanometr to jest 1 miliardowa część metra. To wyobraźcie sobie metr, długość metra podzieloną na miliard części. 100 nanometrów do 120 nanometrów, co czyni go niemal nanocząsteczką. Oprócz białkowych wypustek, cząsteczka wirusa zawiera zwiniętą cząsteczkę kwasu rybonukleinowego, czyli RNA, otoczoną ochronną błoną lipidową. Wirus, to jest ważne, kochani, wirus posiada określone granice stabilności pH w zakresie od 6 do 6,5, na które prawdopodobnie wpływają następujące czynniki. Zostawmy w tej chwili, znaczy, bo to za dużo tekstu będzie, nie będzie to zrozumiałe, ale uwaga, podwyższona odporność błony lipidowej na hydrolizę w środowisku kwaśnym w porównaniu do środowiska zasadowego. To warto zwrócić na to uwagę. Co znamienne, odporność wirusa znacznie maleje, gdy pH spada poniżej 6,5 lub przekracza 6,5. Czyli najmniej odporny jest wirus w zakresie od 6 do 6,5 pH. I ogromna większość ludzi ma to. Ale co jeszcze ciekawe, że tak prawdę mówiąc, na bazie takiej pewnej praktyki widzieliśmy, że jeżeli ktoś jest bardzo silnie zakwaszony, ma to swoje pH poniżej 6, to bardzo łatwo podlega infekcji tym wirusem. I teraz, kiedy wirus przedostaje się do krwioobiegu, albo ginie, albo dostosowuje pH krwi do własnego zakresu stabilności, przynajmniej w skali lokalnej. Co tam jeszcze? W scenariuszu, w którym występuje niewystarczająca ogólna odporność i został upośledzony układ regulacji pH krwi, organizm staje w obliczu nieuchronnej zagłady. I teraz odnoszę się do tego pH krwi 7,35, 7,45.
Jeżeli to pH już sięga tej granicy 7,35, to oznacza, że już jest syndrom katastrofy. Zapalają się wszystkie czerwone lampki. Jeszcze krew ma prawidłowe pH, jeszcze będziemy żyć, ale oznacza to, że już w organizmie nie ma składników mineralnych, które będą zabezpieczały przestrzenie międzykomórkowe i te przestrzenie będą kwaśne. A więc spada odporność organizmu i to jest pole do bardzo łatwego zainfekowania się wirusem. Co tutaj jeszcze? Bo cała reszta to jest taka chemia i tak dalej, i tak dalej. To nas tutaj w tej chwili nie jest istotne. Co należy robić? Niewątpliwie najważniejszym priorytetem jest stworzenie niekorzystnych warunków dla wirusa poprzez lekką alkalizację środowiska, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej i ciągłej kontroli pH w celu zapewnienia optymalnych poziomów. A teraz jest sprawa taka, jeżeli mamy normę nie fizjologiczną, statystyczną pH od 4,8 do 8 na przykład, to po środku jest 7. 7,7,4 to jest mniej więcej środek tej skali. Dlaczego więc w takim razie, jeżeli idziemy do lekarza, daje nam skierowanie do laboratorium, badamy mocz i przenosimy mocz i mamy te 7,4 na przykład, to wielu lekarzy mówi, trochę coś już jest nie tak, bo zbyt wysoki poziom pH moczu. Zaraz, ale to wszystko jest przecież w normie. I to po środku. To nie jest 8. To nie jest 7,9. To jest 7 lub 7,2 lub 7,4. I ci lekarze mówią, nie, to powinno być 5. Zaraz, norma jeszcze raz powtarzam, od 4,8 do 8. To dlaczego prawidłowo mają być 5, a nie 7,4 po środku tej skali? Ja tej logiki nie rozumiem. I z tym się wiąże problem. Wy to rozumiecie, kochani, bo już często słuchacie tych audycji, a więc wiecie, o co chodzi. Więc dobrze, a więc ścisła kontrola pH oraz zapewnienie optymalnych poziomów. Optymalny, czyli 7,0 do 7,4 to jest optymalny poziom pH porannego moczu. Na podstawie badania pH moczu możemy określić, co się dzieje w organizmie. To jest po prostu podstawa. Ten kluczowy krok przygotowuje grunt pod wdrożenie różnych metod leczenia medycznego w sposób kontrolowany. Trudne zadanie, które stoi przed nami, zarówno teraz, jak i w przewidywalnej przyszłości, polega, uwaga, na zapewnieniu i utrzymaniu odpowiedniego poziomu pH krwi, ale nie tylko krwi. I teraz dalej. Jednak po obliczu ogromnego stresu wywołanego pandemią, rozwiązanie obejmuje 3 kluczowe aspekty. Pilne ośrodki obejmują ostrożne stosowanie mikrododatków o wyraźnych właściwościach alkalicznych w wydychanym powietrzu. Ale uwaga, ci tu naukowcy musieli napisać to. Dodatki te należy podawać ostrożnie, aby zmniejszyć potencjalne ryzyko i ułatwić skuteczność terapeutyczną. Czyli jeżeli ja się suplementuję, to trzeba bardzo ostrożnie, żebym nie przedobrzył. Jak mam na talerzu 5 parówek i wypiję do tego jeszcze 100 wódki, to tu nie muszę tego pilnować. Jak będę pił herbatę, kawę, słodzę 4 łyżeczkami cukru, to się nie muszę pilnować. Że to mnie zakwasza potwornie. Potwornie. Ale jak biorę dodatki prozdrowotne, to trzeba uważać. Rozumiecie, o co chodzi? Dalej. Tu jest, oczywiście translator bardzo fatalnie to tłumaczy, że taka linia środkowa, czyli taka metoda, no powiedzmy, bardzo ostrożna, to jest użycie zwykłego wapna gaszonego do pochłaniania CO2 z obszaru, w którym znajduje się pacjent reanimacyjny z COVID. Zobaczcie, co jest fajne. Wystarczy, że ci ludzie, którzy leżeli w szpitalach, można byłoby tam rozstawić pojemniki z wapnem gaszonym, wymieszanym z wodą,
czyli takie mleczko wepienne. I to mleczko wówczas wychwytuje z powietrza CO2, czyli dwutlenek węgla. I wówczas, jeżeli następuje obniżenie poziomu CO2, tego dwutlenku węgla, to spowoduje zwiększenie ciśnienia tlenu w atmosferze i to jest bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o chorych. Nie rozwijam tutaj, a przy okazji tu jest wyjaśnione, wapno jest również stosowane w celu regulacji pH gleby i poprawy warunków wzrostu roślin oraz zwiększania plonów. To, o czym ja mówię w wielu audycjach, w mojej książce, którą tutaj widzicie. Dlaczego alkalizacja jest zła? Dlaczego rolnicy wapnują gleby? Dlaczego Akropol się rozpada? Bo kwaśne deszcze. Kwaśne deszcze niszczą lasy, niszczą glebę, zatruwają oceany. Będę miał na ten temat audycję. To jest swoją drogą. Odkwaszajmy się, odkwaszajmy się i tak dalej. Co jeszcze? Długoterminowe perspektywy obejmują opracowanie podstaw teoretycznych, szeroko zakrojone testy praktyczne, mające na celu ustanowienie codziennego monitorowania i korygowania pH krwi jako strategicznej linii obrony przed obecnymi i przyszłymi chorobami zakaźnymi, obejmującymi zarówno patogeny wirusowe, jak i bakteryjne. Kochani, to jest taka nowomowa, taka naukowa. Wystarczy paseczki pH do pomiaru porannego moczu, które pokazują, jakie mamy pH porannego moczu. Jeżeli jesteśmy zakwaszeni, to znaczy wewnątrz nasze płyny to są też zakwaszone. I sprawa załatwiona. Nie trzeba badać w ogóle pH krwi. Bo jeżeli my tu, nasze przestrzenie międzykomórkowe będą alkaliczne, to znaczy, że organizm ma odpowiedni zapas minerałów i to pH krwi będzie trzymać się w prawidłowych granicach. I nie blisko 7,35, tylko blisko 7,45. Bo jeszcze raz powtarzam, już jest tragedią, jeżeli pH krwi zbliża się do 7,35. Powinniśmy mieć pH krwi blisko 7,45 cały czas. To oznacza, że my w organizmie mamy zapas minerałów po prostu i sprawa jest załatwiona. Wnioski. Wyniki podkreślają potrzebę wzmocnienia zasadowości medium, czyli naszych płynów ustrojowych, jako środka osłabiającego wirusa. Zrozumienie mechanizmów zależnych od pH w infekcjach wirusowych przyczynia się do rozwoju potencjalnych strategii terapeutycznych. Alkalizując medium, czyli nasze przestrzenie międzykomórkowe, czytamy, nasz organizm, uważnie monitorując poziom pH porannego moczu, możemy utorować drogę skutecznym strategiom leczenia obecnych i przyszłych chorób zakaźnych. Odkwaszajmy się, dostarczajmy organizmowi wodorowęglany i cytryniany. I tu ja mam wszystko, tak prawdę mówiąc. Dalej, bardzo ciekawe sformułowanie, zaraz rozumiecie. Nieprawidłowo działające układy buforowe i kwasica mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi. Obecność koronawirusa zaostrza nadciśnienie, co czyni je czynnikiem ryzyka ciężkiej choroby. Tak, oczywiście, kochani. Mam takie audycje o adiponektynie. Nazwa adiponektyna. Znajdźcie je, bo wystarczy, że wejdziecie na playlistę odkwaszanie i będzie widać na miniaturkach nazwa adiponektyna. Jeżeli pH organizmu spada, czyli pH porannego moczu spada, to jednocześnie spada poziom specjalnego hormonu adiponektyny. Jeżeli spada poziom adiponektyny, rośnie ciśnienie, mamy do czynienia z otyłością, z cukrzycą, z wieloma innymi problemami. Jeżeli podnosimy pH naszego organizmu, czyli alkalizujemy go, to rośnie również poziom adiponektyny, obniża się ciśnienie, reguluje się, znika otyłość, znika cukrzyca i wiele innych chorób. Wszystko w temacie. Alkalizujmy się po prostu. Co tu jeszcze?
Moment. O, wdrożenie środków w celu alkalizacji podłoża, czyli organizmu i ścisłego monitorowania poziomu pH ma kluczowe znaczenie w walce z wyzwaniami stawianymi przez choroby zakaźne, takie jak COVID-19. Zatrzymujesz udostępnienie. Kochani, ja wiem, że to, co ja tutaj robię, niekoniecznie to musi być łatwe, lekkie, przyjemne, proste. Ale na czym mamy bazować? Na opowieściach z mchu i paproci? Na czymś chcę się oprzeć, dlatego że kanał, te audycje są obserwowane również przez różnych ludzi, również tych niekoniecznie przyjaznych i którzy tylko szukają pretekstu, o, co za bzdury, a jakie ma pan linki naukowe, a jakie pan ma dowody, a gdzie to jest, no sobie proszę poszukać. Ale ja z drugiej strony pod wszystkimi moimi audycjami zamieszczam linki do badań naukowych. Wszystko to jest. To nie jest jedyna praca naukowa. Tych prac ja mam sporo w tej chwili. Tylko trzeba szukać. To wymaga czasu, to wymaga jakby samozaparcia, żeby znaleźć pewne prace naukowe i po prostu przełożyć, przeczytać wcześniej, przeanalizować i podać, no, mam nadzieję, że w miarę łatwiej troszeczkę formie. Kochani, jeżeli uznajecie, że coś ta audycja wam rozjaśniła, że dała wam perspektywy bardzo dobrej ochrony przed tym dziadostwem całym i perspektywy uchronienia się przed tymi skutkami ubocznymi tychże cudownych eliksirów, to zapraszam do subskrybowania, do zabierania głosu. Będę bardzo ciekaw waszej opinii, waszego zdania. Podzielcie się, opiszcie swoje własne historie, jakie przeżywaliście na przykład w czasie tej hucpy od 2019 i dalej przez kilka lat. O, cała historia moja to też z tym związana jest. Podzielcie się tym, polajkujcie i dzielcie się z innymi tymi linkami. Niech ta wiedza idzie do innych ludzi. Jeżeli ktoś będzie chciał też dowiedzieć się, a jak może się chronić, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Możecie pisać. Mój mail podaje książki januszdombrowski@gmail.com, czyli tylko polskie litery. Ksiaski, Janusz Dabrowski @gmail.com. Jest w opisie audycji, także nie ma żadnego problemu. I to jest wszystko. Życzę wam na dzisiaj wszystkiego dobrego, wysokiej, bardzo wysokiej odporności organizmu i podejmowania wszelkich działań, żeby to zapewnić. Ale jak to było w serialu Rancho, przepraszam, ale będę cytował. Nic się nie zmienia od na dupie siedzenia. Powiedzenie pani Solejukowej. Uwielbiam Rancho. Trzymajcie się, najlepszego. Papatki.